Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 19 dzień grudnia 2023 roku. Imieniny obchodzą Nemezjusz i Urban. Za oknem mamy 9 stopni Celsjusza, zachmurzenie, blok BTC 821905, cena KNG 2,66 USDT, cena cash 295 KNG. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 180. Proszę dajcie znać, skąd nas oglądacie, jak nas słychać, jak nas widać i pamiętajcie, jak nie dacie łapkę w górę, to jesteście i sami sobie tutaj dodajcie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, co robi terrorysta, gdy uczniowie w klasie źle się zachowują? Od razu mówię, że to jest pytanie bez pardonu. Wybucha. Nie, rozsadza je. Taki świąteczny dowcip. Teraz trzeba być kontrowersyjnym. Podobno jak coś tam z gaśnicą zrobisz, coś takiego, to od razu wszyscy na całym świecie o tobie mówią, a my przecież walczymy o subskrypcję, tak? Także to dlatego, a powiedz, co się takiego dzieje. Dajcie gaśnicę. Tak, w świecie Bitcoina i w świecie Ethereum. Oj, mamy wysyp informacji. Na przykład to, że ETF został opóźniony przez SEC, tak, albo parę innych. Będziemy o tym rozmawiali, ale najważniejszy jest oczywiście kurs Bitcoina, kurs Ethereum i aktualnie Bitcoin cały czas jest powyżej 43 tysięcy. A rano był po 42 z kawałkiem. No to jest dobrze, ale chciałem powiedzieć, że analitycy, których oglądałem, zaczynają zmieniać narrację, zaczynają mówić o tym, że czekają nas spadki. Niektórzy mówią 37, 36, nawet jeden zdarzył się, który mówi ponad 30 tysięcy, ale nie dużo, więc coś się dzieje. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy uważają, że Bitcoin jeszcze w tym roku, 2 tygodnie, w tym roku będzie powyżej $100,000. Nie wiem, skąd tacy ludzie się biorą. Tak samo nie wiem, skąd ci, którzy mówią, że takie spadki to jakieś magiczne mazaki mają. No ale takie poglądy są. Generalnie wiemy, że jakaś korekta by się przydała. To jest dosyć taka powszechna opinia. Z drugiej strony wypowiedzi szefów dużych instytucji finansowych. Tak. Szefowie dużych instytucji finansowych wypowiedzieli się i oni zaczynają mówić w taki dosyć dychotomiczny sposób, bo jedni mówią o tym, że Bitcoin to jest fuj i w ogóle szatan, tak, zło, a inni mówią nie, to całkiem dobrze. Jeszcze inni doszukują się na przykład korelacji pomiędzy tym, jakie reklamy są puszczane. Że jeżeli zaczynają pojawiać się reklamy związane z inwestowaniem w Bitcoina, a uwaga, pojawiają się takie w Stanach, no to znaczy, że będzie korekta. Takie ktoś tam się doszukał na wykresie takiej zależności. Generalnie 43 140 to jest aktualny kurs Bitcoina. Mamy delikatny wzrost w stosunku do tego, co było tydzień temu. Mieliśmy spadek w międzyczasie. Poniżej 40 nie było 40 500 czy coś koło tego, więc trzymamy się cały czas powyżej 40 000. Generalnie bym powiedział, jeżeli nie spadniemy do tych poniżej 41 000, to wydaje się, że ten poziom został obroniony i możemy się spodziewać, że za tydzień jak się spotkamy, to będziemy mieli 5 z przodu. I to by było dobre podsumowanie tego roku. Trzeba jasno powiedzieć, nieźle. Tak. Byłoby nieźle, natomiast z drugiej strony faktycznie jest możliwa jakaś głębsza korekta.
napompowane jest cały czas to oczekiwanie związane z ETF-ami, więc tutaj no, napięcie rośnie. To na samym początku przyszłego roku, chyba 5-8 stycznia, coś takiego, takie daty się pojawiły. Będziemy mieli informacje o tym, czy te ETF-y będą. No, zobaczymy, ale generalnie 41 000, jeżeli nie spadniemy poniżej, to możemy myśleć o trendzie wzrostowym. Cel, który mamy do osiągnięcia, psychologiczna bariera 45, 44 700 to jest taki próg, o którym jest mowa, że jeżeli on zostanie przebity, to będziemy mieli wzrosty faktycznie bardziej dynamiczne. Nie wiem, czy te 100 000 jest możliwe w tym roku. Za 2 tygodnie, myślę, będziemy już wiedzieli. No za 2,5. Ale Ethereum również dzielnie walczy, chociaż tutaj nie mamy takich wspaniałych wzrostów, mimo że Ethereum ma się czym pochwalić. Wygląda na to, że zmiany, które się w przyszłym roku pojawią, mogą bardzo mocno zatrząść rynkiem krypto. Czy flip nastąpi, czyli wymiana kapitalizacji króla kryptowalut, w tej chwili jest to Bitcoin, przypominam, z kapitalizacją patrzę właśnie 844 miliardy dolarów, a Ethereum ma 270 miliardów dolarów, drugie miejsce. Różnica prawie trzykrotna. Tak. Więc ona się chyba utrzymuje cały czas, bo tak. Ostatnio sprawdzałem tydzień temu podczas naszej audycji, to chyba była podobna proporcja. Bo wiem, że jesteś entuzjastą, znaczy nie wiem, czy nie wkładam w twoje usta czegoś, czego nie mówisz, ale chyba jesteś entuzjastą tej myśli, że kiedyś kapitalizacje się odwrócą, tak? Ethera i Bitcoina. Wydaje się, że muszą z czystej matematyki, bo jednak Ethera będzie przybywało, mimo że ma jakieś deflacyjne mechanizmy, to one tak nie zawsze działają i generalnie przyrasta ilość Etherów. Tutaj należałoby jeszcze pomyśleć o tym, że jak uwzględniać te Ethery, które są zamrożone na proof of stake, no ale generalnie Etherów przybywa, nie ma limitu górnego. Aktualna cena $2250 nie jest zła, mamy delikatny wzrost w stosunku do tego, co było tydzień temu, no ale nie taki, jaki był na Bitcoinie. Ether to jest wielka niewiadoma. No, myślę, że pewne rzeczy w przyszłym roku będą się działy. Sądzę, że Ether może wzrosnąć więcej niż Bitcoin, jeśli chodzi o procenty. Tutaj myślę, że nie pomylę się, jak dam taką przepowiednię, zaczynam już cykl przepowiedni na przyszły rok, to Ether będzie wyżej. Ja spodziewam się tych $25 000 na Etherze w przyszłym roku. To jest coś, co bardzo wielu magików i tych wróżbitów mówi, więc ja im wierzę. Ale kiedy mówisz w przyszłym roku, to mówisz na początku przyszłego roku, czy po prostu mówisz w ogóle w przyszłym roku? Okej, czyli jednak konserwatywne, tak bym powiedział, i bezpieczne. No to dodam, że człowiek, który nazywa się Sam Moe, tutaj jeszcze dokładnie sprawdziliśmy jego historię. To nie jest ktoś, kto pojawił się znikąd, tylko to jest człowiek, który ma dużo zasług, jeżeli chodzi o popularyzację Bitcoina, zaangażowany jest w kilka projektów bitcoinowych. Również był jednym z głównych wprowadzających Bitcoina do Salwadoru, implementującego to, co dzisiaj nazywamy jakby powszechnym użyciem Bitcoina, czy to, że Bitcoin jest legalnym środkiem płatniczym w Salwadorze. On brał w tym udział i on podał również swoją przepowiednię co do ceny Bitcoina. Uwaga, którą zobaczymy najpóźniej w przyszłym kwartale, początek przyszłego roku. Wiemy, jaka to jest cena, bo powiedziałem ci przed audycją, ale od razu powiem, że jest ona zaskakująca. On mianowicie twierdzi, że jeżeli wyjdą ETF-y, to ilość kapitału, która zostanie wepchnięta na rynek, będzie tak potężna jak nigdy dotąd i zobaczymy $1 000 000 za jednego Bitcoina. Dodam również, że jak się przegląda... Te 100 000 w tym roku to jest tak. taki tam pik. Nie, no ale chodzi mi o to, że jeżeli tak poważne osoby decydują się, zwróć uwagę, że jeżeli ktoś taki mówi takie rzeczy, to znaczy, że kładzie na szali trochę swoją reputację, no nie? Chociaż on pewnie nie jest człowiekiem, który dokonuje analizy technicznej, analizy fundamentalnej, on po prostu zajmuje się rozwiązaniami biznesowymi, ale jednak. I to mnie zastanawia nad tym,
jak dużo tego kapitału może wpłynąć. I może to jest dobry moment, żebyśmy wspomnieli o tym, co takiego się dzieje w SEC-u, co koresponduje trochę do naszego ostatniego odcinka Kanga No Comment. Ci, którzy nie widzieli, powinni koniecznie zobaczyć, bo przedstawiamy tam kontrfaktyczną, ale może nie tak do końca kontrfaktyczną prognozę tutaj historyczną, co takiego może wydarzyć się na przestrzeni najbliższych miesięcy albo lat, bo przedstawiliśmy taką teorię, że oto już niedługo będzie można kupić kryptowalutę, w szczególności bitcoina w banku, będzie można go tam sprzedać, ale uwaga, tylko tam. I to jest oczywiście taka prognoza czy proroctwo bardzo, jak to się nazywa, takie czarne, antyutopijne, ale faktycznie coś takiego zarzuciliśmy. I co takiego się okazało, Łukasz, jeżeli chodzi o dokumenty, które złożył w SEC-u w kontekście ETF-ów właśnie BlackRock? BlackRock złożył bardzo ciekawe dokumenty. On zaktualizował swoje papiery związane z ETF-em, i właśnie wciągnął tam między innymi banki. To znaczy, że zwykłe banki będą mogły sprzedawać te ETF-y, czyli powiedzmy takiego bitcoina i niektórzy postrzegają to jako chęć przypodobania się bankom. Przypomnę, jedna z teorii dotyczących tego, kto rządzi światem i wszystkich teorii spiskowych na świecie jest taka, że w tej chwili mamy na widelcu walkę pomiędzy dwoma strefami wpływów. Z jednej strony mamy banksterów, czyli ludzi, którzy kontrolują pieniądz, kontrolują kapitał, to jest to kluczowe słowo, a z drugiej strony mamy fundusze inwestycyjne, które zarządzają kapitałem. I oni się chyba trochę pożarli, mamy małą wojenkę, małą, dużą, to zależy jak na to popatrzeć, ale mamy wojnę o wpływy. Z jednej strony banksterzy mówią, nie możemy dopuścić krypto, bo krypto pozbawi nas kontroli i przestaniemy być potrzebni, a z drugiej strony mamy fundusze inwestycyjne, które mówią, potrzebujemy zysków. Potrzebujemy wyników i musimy mieć krypto, bo krypto daje dobre wyniki. I walka się toczy. W tle mamy na przykład decyzję Powella, który mówi o tym, czyli prezesa Fedu, który wprost mówi o tym, że w przyszłym roku będą obniżki stóp procentowych, że odwrócił się trend, wygraliśmy tę wojnę, ale z drugiej strony mamy analityków, którzy mówią hola. Taki fundusz powstał w tym roku, na początku tego roku, pomocowy dla banków, żeby banki nie upadały. Krótka gra wstępna, tłumaczę o co chodzi. Banki, które kupiły bony, czyli obligacje, obligacje państwowe, zaczęły tracić pieniądze, bo te obligacje zaczęły być warte mniej niż było napisane. Na razie zostawmy dlaczego. I banki zaczęły mieć bardzo duże straty i nie mogły spełnić wszystkich norm narzuconych przez Fed, przez urząd kontrolujący między innymi te banki. I zaczęły upadać. Tak mieliśmy Silicon Valley Bank, który upadł i parę innych. Wtedy Fed ruszył im z pomocą i mówi, tu mam taki fundusz pożyczkowy, bo my wiemy, że te obligacje czy te bony skarbowe są warte $100, to że w tej chwili na rynku one są po 98 czy po 97, to wcale nie jest problem, bo przecież jak nastąpi dzień wykupu tych obligacji, to one będą warte z powrotem 100. Więc my tutaj pożyczamy wam pieniądze, to jest taka chwilowa pożyczka. Olbrzymie pieniądze zostały w to wpompowane. Bardzo szybko bardzo dużo banków wzięły te pożyczki. To były takie pożyczki, które miały zalać tą dziurę, czyli pomiędzy ceną na papierze, a ceną aktualną rynkową. I wydawało się, że jest wszystko ok, gdyby nie to, że te pożyczki cały czas są brane. Ten fundusz cały czas rośnie i to gigantycznie. Pierwszy strzał, nie pamiętam kwoty, ale od tego pierwszego strzału do dzisiaj mamy prawie dwukrotny wzrost. A kto ładuje kasę w tym funduszu? Fed. A skąd bierze Fed kasę? Drukuje czy... A skąd może brać? On może tylko sobie dodrukować tych pieniędzy i ładuje je, po prostu nie udziela takich normalnych pożyczek, tylko to jest taka pożyczka ukryta pomiędzy tą ceną obligacji aktualną rynkową, a ceną, która jest na papierze, tak żeby banki nie miały ukrytych strat. I
pokazuje to, że zaczyna być problem na rynku, więc Fed teraz musi obniżyć stopy procentowe, żeby te ceny rynkowe obligacji wyrównały się z tymi, które są na papierze, no i wtedy może uniknąć problemu związanego z tymi pożyczkami, no ale to oznacza, że znowu niesamowity kapitał wypłynie na rynek i ten kapitał gdzieś musi pójść. No sam fakt, że jak tylko Powell wyszedł i powiedział, że trend się odwraca, to giełda po prostu wystrzeliła do góry, świadczy o tym, że ludzie no muszą coś z tym pieniędzmi robić, że niedługo rynek zostanie zalany pieniędzmi i będzie naprawdę na zielono wszędzie. Czy w takim razie to stwierdzenie, bo powiedzmy, co się dzieje. Zostaną obniżone stopy procentowe, co zawsze właśnie pobudza to, że pojawia się kapitał, płynny kapitał na rynku i nie do końca wiadomo, co z nim zrobić. No nie? Jednocześnie... Muszą inwestować. Tak, no właśnie, ale to też będzie tak, że taki zwykły, szary człowiek również nagle rośnie mu kapitał w jego portfelu i też chce coś zainwestować i nagle okazuje się, że na białym koniu, że ten koń jest taki biały, to wcale nie wiem, wjeżdżają banki, które mówią hola, hola. Już nie musisz chodzić do Binance'a czy do jakichś innych giełd, nawet do Kangi. Możesz robić transakcje skupu i sprzedaży kryptowaluty u nas. Następuje kontrola kapitału, to co powiedzieliśmy, a jednocześnie będzie postępował coraz mocniejszy ostracyzm wobec firm kryptowalutowych niebankowych. Czy to nie jest w takim razie, jeżeli tak jest, jeżeli tak by się wydarzyło, czy to nie będzie ostatnia hossa bitcoinowa? No bo ona nastąpi, bo faktycznie będzie duży, to nie jest prawda inwestycyjna, to jest tylko i wyłącznie nasze poglądy prywatne, nastąpi duży wpływ kapitału, ilość bitcoina ograniczona, ale jak już później będzie pełna kontrola nad bitcoinem, to po co miałaby być hossa? Skoro jest to, ten instrument w tym momencie traci swoją duszę. On zacznie być kontrolowany, tak jak wiele innych instrumentów, które pozornie są na wolnym rynku, a faktycznie jednak podlegają pewnym manipulacjom. No, nie da się tego uniknąć. Z drugiej strony pamiętaj, że ciekawy rok przed nami. Wiesz, ile wyborów będzie w tym roku? Mówisz o... Na świecie. Nie wiem. Ponad 70. I dotyka to państw, które mają 2/3 prawie populacji. Także całkiem sporo wyborów przed nami. No oczywiście amerykańskie między innymi. I Indie chyba też, teraz sobie przypominam. Nie pamiętam tej listy, nie zaglądałem na tą listę, tylko przeczytałem taką informację, że właśnie w ponad 70 krajach będą wybory, więc mamy rok wyborczy. Dużo może się zmienić na świecie w tym roku. Mamy wybory przede wszystkim w Stanach, no bo jednak tutaj ta geopolityka cały czas ma znaczenie. Jeżeli Stany zmienią choć odrobinę swoje nastawienie do wojny na Ukrainie, no to może być dziwnie. Niektórzy mówią o tym, że jeżeli taki pan, nie wiadomo czy on nosi perukę czy nie, wygra wybory, to będzie gorzej niż tylko z Ukrainą. Niektórzy mówią o tym, że on może powiedzieć: radźcie sobie sami, drodzy przyjaciele z Europy. No nie? I to jest poważny problem. Wtedy oczywiście wartość bitcoina raczej będzie rosła. To też jest moja ocena. Na początku jest spadek, ale później to jest jedyna rzecz, która mieści się... Łatwiej jest ją transportować nawet niż diamenty, tak? Gdy trzeba uciekać. Teraz nie chciałbym naprawdę jesteśmy bardzo pesymistyczni, teraz musimy coś dobrego powiedzieć. No ale dobra, kontynuuj wątek. No, może się dużo zmienić. Ja tutaj przytoczę słowa jednego również z komentatorów, którego słucham, i on powiedział, że każda wojna, a mówił o tej wojnie banksterów z funduszami inwestycyjnymi, każda wojna ma swoje reguły, a oprócz tego te reguły zmieniają się w czasie wojny. I on mówił o tym, że teraz może wygląda, że walczą ze sobą, za chwilę będzie wyglądało, że współpracują, czego mamy dowód właśnie w postaci tego, że BlackRock wyciągnął rękę i mówi: hej, podzielimy się z wami zyskami, ale z drugiej strony bankom nie chodzi o zyski, bankom chodzi o kontrolę. Kapitał. Więc nie do końca wiadomo, czy banki przyjmą tą rękawicę. No, fundusz inwestycyjny mówi w swoim języku, mówi: zarobicie, będzie dobrze, ale to nie jest język banków, więc możliwe, że banki na to nie pójdą. Jeżeli nie pójdą, to będziemy mieli ciekawą wojnę. Przypominam, pani Ellen Warren, pani senator ze Stanów Zjednoczonych,
Udało się osiągnąć to, że będzie czytany jej akt, czyli projekt ustawy w tym roku. Jest wielce prawdopodobne, że będzie głosowanie nad nim. I jest wielce prawdopodobne, że jak będzie głosowanie, to ten projekt przejdzie. A ta pani jest bardzo, bardzo antykrypto. Zobaczymy, chociaż z drugiej strony, jak słuchałem komentatorów również z Partii Demokratycznej, którzy wypowiadali się na ten temat, to byli bardzo krytycznie do tej pani nastawieni. Więc nie ma jedności, jeśli chodzi o obóz demokratów. Mam nadzieję, że te przepisy nie przejdą. Byłby to bardzo byczy sygnał dla kryptowalut. Ale wracając do tej wojny, jedna z prognoz, jaką ktoś z komentatorów postawił, to taką, że po tych działaniach, które są teraz, przyjdzie do wojny frontalnej, czyli zostanie schowana, wyciągnięta ręka przez BlackRocka i pójdą nie ostrza, tylko na noże. I bardzo jest prawdopodobne, że fundusze wygrają tą bitwę i będziemy mieli bardziej otwarty rynek kryptowalut. To jest naprawdę dobra informacja dla nas, bo jeżeli fundusze wygrają tą potyczkę, to ewentualne regulacje takie ścisłe, jak proponowane przez panią Warren, zostaną odroczone w czasie. Jeżeli teraz mamy rok wyborczy w Stanach, to na pewno nie będzie żadnych takich dużych decyzji, więc ewentualne regulacje to jest 25-26 rok, a zobaczymy, kto wygra, bo jeżeli wygra ktoś bardziej prowolnościowy w Stanach, no to możemy mieć tego bardzo, bardzo dobre efekty, a oprócz tego jeszcze za rok będziemy wiedzieli, co się dzieje na przykład w Argentynie. No właśnie, Javier Milei i tak dalej. Powiedziałeś 70 wyborów w przyszłym roku. W Serbii odbyły się po raz 4 przyspieszone wybory od 2012 roku. Tam ciągle robione są przyspieszone wybory, więc nie doliczyłeś wyborów przyspieszonych. Tak. Mówiłem o tych zaplanowanych. Tak. Intense tak skomentował na okładce, cofam się wcześniej, The Economist na okładce magazynu mówi wprost, że 2024 rok będzie rokiem Donalda Trumpa. Na okładce jest kula ziemska i cień Donalda Trumpa. Świetne wydanie, przeczytałem, ale to jest napisane świeże wydanie. Trumpowska pomyłka, czy freudowska, jakby to powiedzieli. Dobra, Łukasz, przejdźmy do komentarzy trochę. Zaczynam od początku. Jarek już o 9:08 zadał takie pytanie, czy to dobry i bezpieczny pomysł, żeby w czasie BES nie wychodzić do fiatów i trzymać aktywa w omega złotówce? To nie jest porada inwestycyjna w żadnym wypadku, natomiast na pewno wychodzenie do fiatów oznacza obowiązek podatkowy. Więc jeżeli chcemy zapłacić podatek i chcemy zaraportować zyski, no to wychodzimy do fiatów. Jak nie chcemy raportować zysków i wstrzymujemy się z płaceniem podatków, no to wtedy zostajemy w krypto i stablecoin jest tutaj dobrym wyborem. Tak jest. Warto tutaj dodać, Jarek, że jedną z rzeczy, której ja i Łukasz nie umiemy robić, to nie umiemy wychodzić na górce, tylko my trzymamy do końca życia, hodlujemy, tak. No nie? Ale niektórzy mówią, że doświadczony inwestor jednak wychodzi kiedyś z inwestycji i kupuje sobie za to nieruchomości, więc rozważ tę opcję, ale to może być tak, że sprzedasz bitcoina i inne krypto zamienisz w stablecoiny i będziesz się sobie trzymał do tego momentu, aż znajdziesz swoją tutaj tą taką ziemską inwestycję, tak żeby zabezpieczyć ten kapitał, a jeżeli nie znajdziesz, to później za te stablecoiny kupisz sobie inne kryptowaluty i faktycznie, tak jak Łukasz powiedział, w tym drugim wariancie nie płacisz podatku. Czy to dobre, czy nie, to nie wiem. Pamiętajmy, że ze stablecoina bardzo łatwo jest wyjść, no bo w każdej chwili możemy wymienić w kantorze, wymienić w bankomacie i dostać gotówkę, więc nie jesteśmy tutaj ograniczeni jakimś długim czasem, oczekiwaniem na to, żeby mieć cash w ręku, a wkrótce na Kanze będą na przykład karty przedpłacone. Tak, i zaraz o tym w ogóle dużo będzie rzeczy na Kanze, ale to, co powiedziałeś, Łukasz, myślę, że jest bardzo ważne. To znaczy, jeżeli ktoś nie ma na oku jakiejś inwestycji na przykład w ziemię albo w nieruchomości, a będzie wychodził z krypto, to lepiej trzymać w stablecoinach i Kanga daje właśnie takie możliwości, jeżeli ktoś będzie potrzebował środki na życie, na wakacje i tak dalej, to może je natychmiast sobie w odpowiedniej ilości wyprowadzić do systemu i od tego oczywiście trzeba będzie już zapłacić podatek. Monika zadała pytanie, hejka, Sławek, super, że przedstawiliście plany na przyszłość
na rozwój Kangi. Bardzo mi się podobają, ale powiedzcie tak szczerze, bez żadnego zwodzenia, co ze sprawą UOKiK i KNF. Więc chcę odpowiedzieć bez żadnego zwodzenia, że najpierw powiem to, w co wierzymy. Wierzymy, że te sprawy zakończą się dla nas w jednej i w drugiej sytuacji bardzo dobrze. Sprawa KNF-u jest taka, że nieoficjalnie wiemy o tym, że prokurator umorzył postępowanie i czekamy, aż KNF się do tego odniesie. Tam jest jakiś termin. Jak zwykle bywa w takich sytuacjach, sprawy urzędnicze toczą się i toczą, ale pierwsze umorzenie mamy za sobą. To jest wiedza nieoficjalna, gdzieś tam kolega na ulicy mi powiedział. A druga rzecz jest taka, że z UOKiK-iem rozmawiamy i również zmierzamy do tego, żeby to postępowanie zakończyć w taki sposób, żeby obie strony wyszły z dobrym humorem z tego. Innymi słowy, żeby nie było żadnego karania Kangi. No, ja tylko tak powiem, że generalnie co do zasady urząd typu UOKiK ma rację bytu, bo on ma chronić konsumentów faktycznie, natomiast czasami po prostu potrzebuje pomocy w swoim działaniu. Podam przykład pewnej dezinformacji, która jest podawana. Ostatnio bardzo dużo tego typu sytuacji się działo i widziałem bardzo dużo artykułów. Nie wiem, czy to jakiś zmasowany atak z kamerów, czy coś takiego. Kilka razy słyszałem newsy o różnych sytuacjach, w których ludzie, uwaga, zainwestowali w krypto i wszystko stracili. Taki jest tytuł newsa, a jaka jest prawdziwa treść? Prawdziwa treść oto jest taka, że do kogoś zadzwonił ktoś z pewnym akcentem i ten ktoś wyłudził od tej osoby pieniądze rzekomo na jakieś super inwestycje. To jest prawdziwy news. To, że tam jest krypto, to w ogóle nie ma znaczenia. W ogóle mówienie o tym, że ktoś zainwestował w krypto, no jest po prostu nieprawdą i myślę, że raczej UOKiK tym powinien się zająć, żeby przekaz był jasny i czysty, bo można powiedzieć w ten sposób, jeżeli ktoś do was dzwoni i obiecuje wam cudowne zyski, to najlepiej rozłączcie się i go nie słuchajcie, bo to jest nieprawda. No, tak. I to jest dobra informacja, to jest coś, co przekazuje, no, daje narzędzie ludziom. Oni mogą się bronić przed czymś złym, a news pod tytułem zainwestował w krypto, stracił, jest po prostu nieprawdziwy. To jest kłamstwo, bo ten ktoś nigdy nie kupił krypto i nigdy nie zainwestował w krypto. Kupił radzieckiego ETF-a. Na przykład, tak. Tak, syntetycznego. Tak. Tak. No właśnie, to jest bardzo ważne, że ta osoba nigdy nie kupiła kryptowaluty. Myślę, że to, co mówisz, Łukasz, jest sednem tego wszystkiego. Tam doszło po prostu do wyłudzenia pieniędzy. A mnie akurat jeszcze interesuje jedna rzecz, że nikt nie mówi tego, że nie będę mówił nazwy komunikatora, ale dlaczego nie ma takich komunikatów, że za pomocą komunikatora tego i tego znowu wyłudzono pieniądze? Bo to przecież to jest sednem problemu, jeżeli ktoś już się chce przyczepić, że komunikatory wykorzystywane są do działalności przestępczej. Nie to, żebym chciał je w jakiś sposób regulować, od razu mówię, tylko mnie to zastanawia, jak to jest po prostu możliwe. Tylko mówi się o tym, że ktoś kupił kryptowaluty, a nie mówi się o tym, że na przykład były premier reklamował na YouTubie to, żeby zakupić akcje chyba Orlenu, tak? I że warto tutaj, od razu mówię, to był deep faking, tak? Czyli naprawdę podrobiono głos premiera Morawieckiego, wstawiono jego twarz i on opowiadał, mówi, słuchajcie, tutaj macie link, kupujcie akcje Orlenu, miliardowe tam wzrosty. Najlepsze jest to, że w ogóle YouTube dopuścił do tego, żeby taka reklama się tam pojawiała, a jeżeli ktoś chce reklamować uczciwie swój kryptobiznes, naprawdę nie ma ochoty, żeby wyłudzać kasę, to oczywiście co się dzieje, nie, bo to krypto, boom. Tak, dobra. To jest straszne. Może krótki update tego, co na Kandze. Lokowanie produktu? Nie, no mamy dużo rzeczy. Tak. No to tak. To sponsorem dzisiejszego odcinka jest Kanga i teraz mamy ten odcinek, mamy ten fragment. Słuchajcie, kilka osób się pytało na Telegramie bodajże, jak tam moja inwestycja. Jak moja inwestycja, nie wiem, czy pamiętacie, bardzo dawno temu, czyli kilka miesięcy temu, dokonałem takiej transakcji. Wymieniłem swoje bitcoiny, zastawiłem je na rzecz pożyczki w krypto, no tak, pożyczki, i za uzyskane stablecoiny kupiłem pewien koszyk walut. Teraz może go
pokażę. Widać, o jak cudownie. Jestem zalogowany na tym moim koncie, to jest takie specjalne konto tylko do tego i przejdę teraz na portfel. Wydałem 50 000 złotych, kupiłem walut za 48, więc trochę mniej niż 50, no bo 2000 zostawiłem na odsetki i bum, proszę bardzo, 55 769 w tej chwili mój portfel jest warty. Mamy straty na przykład na Litecoinie, bo kosztuje, w tej chwili on jest warty 8 000, a wydałem trochę więcej. Mamy małe straty na BNB, ale tutaj już nieduże. Na Matiku zarobione, na Etherze zarobione, no i na Bitcoinie zarobione najwięcej. Także czy masz procent super. składany z tych wszystkich? Ile udało ci się? No, na razie jestem, powiedziałbym 10% do przodu. Podkreślam, to nie był zakup poprzedzony głęboką analizą, nie był zakupem związanym z wyczekiwaniem dołków, to nie był zakup na zasadzie właśnie jakiegoś wypracowanej strategii i czegoś takiego bardzo zaawansowanego. Po prostu na wizji jednego dnia dokonałem takiego zakupu. Chciałem sprawdzić, jak to zadziała. Myślę, że już wkrótce będziemy więcej tego typu rzeczy pokazywali. Mamy koncepcję, co możemy jeszcze robić, ale jeżeli macie swoje pomysły, to podzielcie się nimi. Ale zanim przejdę jeszcze wrócimy do materiału głównego, to subskrybujcie, lajkujcie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby wiedzieć na pewno, co się dzieje na Kanze. To była krótka wstawka, ale tutaj mamy zakładkę staking. I uwaga, na stakingu pojawił się nowy ekstra staking. On rusza za parę dni. Można się w tej chwili zapisywać na niego. 8% w skali roku jest to po prostu zapewnienie płynności w stablecoinach PLN-owych, czyli Omega PLN. 8% w skali roku, 3-miesięczne zamrożenie i mamy gwarantowane 8%. Proszę bardzo, każdy może się zapisać. Limit jest nałożony zarówno na maksymalną kwotę, czyli 25 000, tyle maksymalnie można wpłacić na ten staking i łączna pula, która jest zbierana, to jest 500 000 złotych, więc nie wszyscy dadzą radę, nie każdy będzie mógł się zapisać, ale teraz jeszcze można. Kto pierwszy, ten lepszy. Zachęcamy. Już teraz można się zapisywać na tą pulę stakingową. Łukasz, staking kiedy startuje dokładnie? Już w piątek, tak? Jeżeli dobrze kojarzę. Żeby nie być gołosłownym, mamy 22 grudnia o godzinie 12, czyli w południe, kończy się możliwość zapisywania i zakończenie tego stakingu, czyli środki są uwalniane 21 marca o godzinie 12, to jest 90 dni. Jeżeli ktoś będzie chciał wypłacić te środki przed tym okresem, to niestety traci całą nagrodę, ale dla wytrwałych nagroda wynosi 8% w skali roku, to jest zafiksowana pewna wartość. Tak, no i jakby założenie jest takie, że te środki będą przeznaczone na tych, którzy będą chcieli skorzystać z naszej super usługi Kanga Loan, no bo jakby pracujemy nad tym, żeby zapewnić jak największą głębokość tej usługi. Dodam, że nie trzymajcie nas jeszcze za słowo, ale myślę, że na przestrzeni 1-2 dni pojawi się dodatkowy kapitał dla tych, którzy na świętach muszą zrobić zakupy. Nie mówię kwotę, ale będzie on istotny, więc jeżeli ktoś z Was będzie chciał zaciągnąć taką pożyczkę pod zestaw Bitcoina czy Ethereum, no to będziemy mógł to zrobić. Przy okazji możemy przypomnieć, że w ramach naszej nowej tokenomii KNG 2.0 taką pożyczkę będzie można zaciągnąć również w oparciu o token KNG już w przyszłym roku, bez wyprowadzania swoich środków ze stakingu. To tutaj tak. Ci z nas, którzy grają w Monopol, wiedzą, o co chodzi. Mam środki KNG na stakingu, nie chcę ich wypłacać, żeby nie tracić autobonusu, więc mogę po prostu na podstawie, czy traktując jako kolateral, czyli zabezpieczenie, mogę po prostu wziąć pożyczkę w Omega złotówkach, być może nawet niedługo w USDT. Spoglądam w takim razie na komentarze. W sumie trzeba zacząć wybierać. Dobra, będę teraz leciał od tyłu z komentarzami. Czy tylko mnie denerwuje to serduszko zasłaniające okno czatu? To nie wiem, jak to się do tego odnieść. Dobra, lecimy od góry może jednak.
Krzysztof domagała, wiem, że tutaj była dyskusja na temat tego, jak wygląda rynek Matika, ale widziałem, że ta dyskusja się tutaj chyba wyjaśniła, tak, w komentarzach, więc może do tego nie wracajmy. Natomiast jeżeli Krzysiek uważa, że sprawa nie została wyjaśniona, to napisz tam w ostatnim komentarzu, wtedy się do tego jakoś odniesiemy. Co takiego, Łukasz, się stało, że na CoinGecko jesteśmy poza pierwszą setką? No muszę powiedzieć, że aż mi się smutno zrobiło przed programem. Zanim wystartowaliśmy, sprawdziłem. Jesteśmy w tej chwili w pierwszej setce. Cały czas chyba 60 któraś pozycja. Powiem tak, to z czym w tej chwili się zmagamy, to jest coś, co CoinGecko nazywa Trust Score i to jest taka wartość określająca, jak mocno można zaufać giełdzie. Jesteśmy w tej chwili oceniani na 7 punktów z 10, także nie jest to zły wynik, ale mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mieli 8 punktów i jak tylko uzyskamy te 8 punktów, to będziemy nie tylko w pierwszej 50, ale nawet wyżej, bo niedużo giełd ma 8-punktowy wynik właśnie w tym rankingu i to na pewno pomoże nam ustabilizować naszą pozycję. Tak jest, a ja tutaj chciałem tylko pochwalić się, są święta i trzeba kupować prezenty, więc zapraszam na Kanga Shop. Na Kanga Shop możecie dostać dużo naprawdę fajnych gadżetów. Tutaj nie wiem, możecie kupić na przykład swojej mamie torbę na zakupy. Ta torba będzie pełna gadżetów kangowych i kryptowalutowych i tutaj właśnie widzimy taką bluzę. Ja tą bluzę mam tutaj. Teraz zmniejszyć to i czy pytanie jest takie, czy my możemy to w jakiś sposób... Łukasz, czy widzisz, kto walczy tutaj na tym ringu? Bitcoin i dolar, ale jaka fajna bluza. Tak, dolary to są wszystko projekty tutaj Kangi. Moi drodzy, ponieważ zbliżają się święta i trzeba przy stole wigilijnym, nie każdy ma ten przywilej, żeby opowiadać o Bitcoinie, bo nikt nie chce go słuchać. My wiemy, jak to jest, ale to jest dobry pomysł, żeby po prostu po cichu wręczyć komuś prezent. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, żeby przesyłki doszły do Was do piątku, to trzeba dzisiaj złożyć takie zamówienie. Zapraszam na Kanga Shop. Na Kanga Shop znajdziecie dużo innych fajnych gadżetów. Zobacz, jak ten czas leci. To jest cena 37 500. Tak. To jest cena, której już nigdy nie zobaczymy. Niektórzy tak myślą i pewnie tak będzie, więc ta bluza ma charakter historyczny, tym bardziej jej wartość niedługo wzrośnie. Zapraszam na Kanga Shop. A ja może podzielę się z Tobą pewnym tweetem. Właśnie próbowałem go szybko tutaj znaleźć, ale niestety nie przygotowałem sobie, przepraszam. Tweet Van Eck to jest taki fundusz inwestycyjny, tak, bardzo duży i oni dali 15 swoich kryptopredykcji na rok 2024. Wymienię tylko kilka pierwszych, ponieważ uważam, że są naprawdę interesujące. Szczególnie 2 pierwsze albo 3. No. Bitcoin ETF. Wiesz, ile panowie z Van Ecka? To nie są Janusze. To nie są Janusze. Pozdrawiam wszystkich Januszy przy okazji. To nie są jakieś miśki, które nie wiedzą, co piszą. To są ludzie, którzy wiedzą, co piszą, a oprócz tego chcę powiedzieć, że oni nie tylko piszą, ale robią, no bo oni też składają ETF-a i czekają w kolejce. Będą w tej prawdopodobnie pierwszej transzy ETF-ów zatwierdzeni. Otóż ci panowie z Van Ecka dali predykcję. 2,4 miliarda dolarów wejdzie w ETF-y w pierwszym kwartale 2024 roku. 2,4 miliarda dolarów to jest wartość pieniędzy, wartość, która zostanie wtłoczona w rynek krypto, no bo za tyle będzie trzeba kupić tych bitcoinów. To jest kolosalna kwota, która no nie pozostanie bez echa na rynku. Na pewno będziemy mieli tego całkiem niezłe efekty, a to jest tylko predykcja, bo nie wiadomo tak naprawdę jak będzie. Może się okazać, że ta kwota będzie 10-krotnie większa. Druga predykcja, którą dali, dotyczy kopania. Otóż mówią o tym, kopanie znowu stanie się bardzo atrakcyjne i oni dali taką swoją predykcję, a ja wczoraj przeczytałem takiego newsa. Otóż jeden z górników, jedna z firm zajmujących się profesjonalnym kopaniem kupiła
złożyła zamówienie na 37 000 Antminerów. 37 000 Antminerów, zamówienie niecałe 100 milionów. Co to jest Antminer? Tak, Antminer to jest koparka. To jest taki komputer, który służy do tego, żeby kopać bitcoina. $100 milionów wartość zamówienia, 37 000 komputerów. Całkiem pokaźna ilość. Nie sądzę, żeby ktoś składał zamówienie na $100 milionów, licząc na to, że je po prostu wyrzuci w błoto. Raczej tutaj spodziewane są duże zyski. No i jeszcze jedna predykcja, że w czwartym kwartale 2024 roku będziemy mieli ATH, totalne ATH na Bitcoinie, czyli panowie z Vanecka i panie, bo tam też sądzę, że panie pracują, czy celują w to, że ATH będzie w czwartym kwartale 2024 i to będzie ten szczyt hossy. Także szykujmy się, bierzmy popcorn. To jest ostatnio modne stwierdzenie. Tak. Weźmy popcorn i pooglądajmy, zobaczmy, co się będzie działo. My kupowaliśmy bitcoina jakiś czas temu. Mówię my, no bo zakładam, że wszyscy, którzy nas oglądają, już tego bitcoina mają. Cieszymy się z tego powodu, że już go mamy. Nie będziemy musieli walczyć z bankami, z funduszami i będziemy mogli patrzeć. Pomaszmy sobie trochę, jak co by było. Tak sobie, dla jasności nie wierzę oczywiście w to, że bitcoin będzie warty w przyszłym roku $1 milion. Zaliczam się niestety do tej grupy pesymistów, ale co by to było? Niedowiarek. Tak. To oznacza, że jeżeli ktoś dzisiaj zainwestuje, to może liczyć na 20-krotny zwrot, gdyby się to wydarzyło. I to naprawdę sprawia, że ludzie uruchamia się wyobraźnia. Niestety ta wyobraźnia może zaprowadzić nas na manowce, bo jeżeli ktoś weźmie na przykład kredyt albo sprzeda nieruchomość po to, żeby kupić, to oczywiście to wielki błąd. Uważam, że w krypto warto inwestować. Ja cały czas będę polecał DCA, czyli Dollar Cost Average, a mówiąc zupełnie prostym językiem, stałe kupowanie kryptowaluty. Nie kupujemy raz za dużą kwotę, bo to będzie zawsze nas męczyło, bo zawsze można było kupić taniej albo potem spadło, cokolwiek. Kupujmy systematycznie, ale nie raz na rok, tylko kupujmy na przykład codziennie. Codziennie za 20 zł, za 10 zł. Kupujmy kryptowalutę, włączmy sobie taki automat. Przypomnę, na Kanze możemy takie zlecenie złożyć. Ja szybko pokażę, bo ostatnio słyszałem, ktoś mi powiedział, ktoś mądry, że jak pokazujemy na ekranie, to lepiej to widać. Ty słyszałeś, tak? Okej, zobaczcie, jak mogę złożyć takie zlecenie. Wchodzę sobie na przykład na rynek Bitcoina, Bitcoin do dolara, akurat takie rynek się wybrał i mogę tutaj, nie mogę, bo nie mam środków, ale gdybym miał, to mogę złożyć sobie zlecenie. Przepraszam, przełączę się na język polski, będzie prościej dla nas wszystkich. I mamy zlecenia cykliczne. Zlecenia cykliczne umożliwiają po prostu składanie takie automatyczne zlecenia. Możemy podać, za ile chcemy kupować pojedynczym zleceniem, na przykład możemy podać $10. Jaka jest maksymalna wartość bitcoina, który będziemy kupowali? Tutaj możemy wpisać same dziewiątki, bo to oznacza, że po prostu będziemy kupowali bez względu na cenę. To jest jedna ze strategii. Ale to wcale nie oznacza, że będziemy kupowali za tyle. Kupujemy za tyle, po ile jest na rynku. To jest po prostu górny limit, za ile możemy kupować. Skoro ma 1 milion kosztować, no to i tak będziemy 10 razy do przodu. Jak często chcemy składać zlecenie, możemy nawet co minutę składać, ale na przykład raz na dzień możemy sobie wybrać i ile razy ma być powtórzone, na przykład 100 razy, czyli przez 100 dni będę systematycznie kupował bitcoina za $10. Bardzo proste do uruchomienia. Możemy włączyć i zapomnieć na 2-3 miesiące, tylko zadbać o to, żeby były środki na koncie i automat będzie kupował za nas. My nie będziemy musieli się martwić, nie będziemy musieli się denerwować. Wystarczy, że za rok na przykład sobie zajrzymy i zobaczymy, że mamy więcej. Tak jak ja dzisiaj sobie zajrzałem na ten mój portfel i widzę 5 000 do przodu. Także no i pięknie. Milan napisał, Sławko, 19 grudnia miało Genslera już dawno nie być. Co się stało, że twoja przepowiednia sprzed pół roku się nie sprawdziła? Łaskawy jest Sławek po prostu. Nie, Milan. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam tego, że mówiłem, że on na pewno odejdzie. Myślę, że mogłem powiedzieć, że na pewno powinien odejść i że jest szkodnikiem dla rynku kryptowalut. Natomiast Milan, tych przepowiedni, gdzie ja i Łukasz
się pomyliliśmy, ale teraz będę mówił o sobie, gdzie ja się pomyliłem, jest niestety znacznie więcej, także to jest najsłabszy wyrok. Po prostu nie jesteśmy prorokami. Ja naprawdę myślałem kiedyś, że Tether upadnie i że ten Tether upadnie w tym roku albo jakoś tam w poprzednim, a tutaj wygląda na to, że się trzyma i to całkiem nieźle. Całkiem nieźle, tak. I a propos Tethera, jak się nazywa założyciel Wikipedii? Ojejku, zaraz sobie przypomnę jego nazwiska. Jimmy Wallace. To jest człowiek, który, no wiemy, co takiego się dzieje, znaczy co robi. Jest człowiek oddany idei, prowadzi projekt Wikipedia. Nigdy nie zgodził się na to, żeby na Wikipedii pojawiały się reklamy. Mówi, że to musi być taka platforma, która żyje przede wszystkim z tego, że odpowiednie osoby decydują się ją dotować. Nie wiem, czy wiesz, że w tym roku Jimmy Wallace wycofał możliwość dotowania Wikipedii za pomocą Bitcoina. Mało tego, napisał na swoim Twitterze całkiem niedawno, to znaczy 10 grudnia, że taki tekst, tłumaczę na polski, zapomniałem mojego hasła do banku i to oznacza, że zgubiłem wszystkie moje pieniądze, straciłem do nich dostęp. Nie, coś takiego nie może się wydarzyć, ponieważ banki pracują, ale Bitcoin nie. Czyżby stracił klucze prywatne? No, problem, myślę, że może stracił. Problem z Jimmy Wallace'em jest taki, czy może nie problem, ale jego historia jest taka, że jeszcze w 2014 roku on zakupił kryptowalutę Bitcoina i sobie to chwalił, ale później z czasem coraz bardziej był do niej krytycznie nastawiony, jako chyba tą taką kardynalną motywację. Mówi się o tym, że Jimmy Wallace wierzy w to, że to jest po prostu niedobre dla środowiska, wspieranie Bitcoina, więc tak, my wiemy o tym, że pewnie nie dysponuje pełną wiedzą, ale co się wydarzyło dalej? Wydarzyło się to, że ktoś mu odpisał bardzo mocno na Twitterze, czy tam na Xie, że mój drogi, gdybyście trzymali tego Bitcoina albo gdybyście go nie sprzedawali, to dzisiaj wcale nie musielibyście prosić o dodatkowe datki. Bardzo taka ostra odpowiedź. I Paulo Ardoino to jest człowiek, który jest jednym z wysoko postawionych osób w Tetherze, dlatego tutaj w ogóle mi się to skojarzyło. Powiedział, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy Wikipedia zostanie zastąpiona przez jakiś zdecentralizowany system, który będzie prawdziwie wolnym systemem. Także tutaj taka mała pyskóweczka odbyła się na szczytach, ale zawsze ciekawie się coś takiego ogląda. Sławku. A propos popcornu. No? Tak, ja nie a propos popcornu, ja o poważnej sprawie. Zbliża się koniec roku, będziemy rozliczali niedługo swoje podatki. Ludziom włącza się też dobroczynność. To taki moment w roku, gdy wszystkim nam serduszka miękną. A powiedz mi, czy Kanga robi, bo tutaj coś w temacie, bo tutaj pojawił się komentarz Bazm, napisał, kiedy wprowadzicie zrzutki krypto na cele dobroczynne na Kanzę. Tak. No coś możemy powiedzieć na ten temat? Możemy. Fakt jest taki, że faktycznie już pewnie niektórzy wiedzą, że Kanga ma swoją fundację. Chcemy pokazać, że kryptowaluty to nie tylko pranie brudnych pieniędzy i niszczenie środowiska, to również tam może być coś dobrego. I faktycznie rozpoczynamy od zaraz zbiórki. W tej chwili jakby Monika, czyli pani prezes naszej fundacji, kolekcjonuje, ale strasznie powiedziałem teraz, zbiera jakby zgłoszenia osób, które potrzebują wsparcia. Od razu powiem, że w tej chwili mamy taką, jakby fokusujemy się na dzieciach, które potrzebują wsparcia i potrzebują jakiegoś sprzętu. Albo do tego, żeby przeprowadzić rehabilitację, albo do tego, żeby normalnie funkcjonować. Nie szukamy na razie takich osób, które potrzebują po prostu kapitału, żeby żyć. Tutaj myślimy, że to by mogło wzbudzić zbyt dużo kontrowersji i faktycznie Crypto 321, nasz tutaj przyjaciel powiedział, że jak tylko wystartujemy, a to jest kwestia kilku dni, no to już tylko do tej pory zrzutkę jakby promował, a teraz będzie promował, jak to powiedział, ludzi ze swojej stajni. No więc to było bardzo takie fajne i faktycznie tutaj mocno działamy. Dobra, spójrzmy dalej na newsy, co takiego się dzieje. Mam jeszcze parę ogłoszeń, ale jedno ogłoszenie bardzo ważne, rekrutacyjne. Ada poprosiła o to, żeby je ogłosić. Jak ktokolwiek wejdzie na naszego LinkedIna, to zobaczy, że w Gdańsku szukamy specjalistę do działu marketingu, więc jeżeli jesteś z Gdańska, jeżeli
chciałbyś być częścią naszej wielkiej rodziny, no to proszę zgłoś się do nas. A może znasz kogoś, kto Tak. byłby dobrą osobą, to wtedy też przekaż takie informacje. Myślę, że Kanga jest otwarta na każdego, kto ma dobre pomysły i chce być oddany sprawie. Co się takiego, Łukasz, stało z Ledgerem? No, tutaj, że tak powiem, świetna passa trwa. Tam nie śledziłem dokładnie sprawy, przyznaję. Nie to zaprzątało moją głowę, tylko gdzieś mi mignęło, że pojawiła się jakieś złe oprogramowanie w Ledgerze. Chodzi o to, że ktoś, bo zbadałem trochę temat, ktoś włamał się na komputer jednego z kluczowych programistów Ledgera i z jego komputera wrzucił poprawkę do GitHuba. Może wyjaśnić zaraz, co to jest GitHub. I to jest tak, że niektóre oprogramowania, które współpracują z Ledgerem, jakby zainstalowały sobie tę poprawkę, ona była złośliwa i jak wyświetlało się na twoim tym małym ekraniku ledgerowym potwierdzenie adresu, to on był inny niż ten, który ty wprowadziłeś tutaj. No i faktycznie wiadomo, że pewnie nie każdy sprawdza literka po literce, jak to wyglądało i w ten sposób $500 000 zostało skradzione. 30 minut. Tak, no ale bardzo szybko tam nastąpiła reakcja. Z tego, co słyszałem, Phil koniecznie o tym ostatnio mówił, te środki tak zostały zablokowane przez Tethera, więc tam tym oszustom się nie udało. Ale no właśnie, Łukasz, bo to jest w ogóle no, bardzo poważny problem tak naprawdę, jeżeli coś takiego może się wydarzyć. Trzeba jasno też przyznać, że ten haker czy ten oszust był bardzo sprytny. Świetnie to rozegrał. Nikt czegoś takiego by nie przewidział. To oczywiście też świadczy o tym programiście, który miał możliwość wrzucania commitów do GitHuba. Wyjaśnij w ogóle, co to jest GitHub i jak to mogło wyglądać. No, generalnie GitHub to jest taka platforma, gdzie programiści pracujący nad jednym projektem mogą wspólnie zarządzać tym kodem, czyli tym programem, który piszą. Każdy może swoje poprawki wprowadzać lokalnie na komputerze, a potem te poprawki wysyła na takiego centralnego repozytorium, centralnego miejsca, no i każdy może sobie zaktualizować. Generalnie bardzo bezpieczna, bardzo dobra platforma. Tutaj nic nie można zarzucić GitHubowi. To nie jest wina GitHuba, to nie jest wina jakby samego oprogramowania. Jak zwykle najsłabszym ogniwem okazuje się człowiek i to człowiek został, można powiedzieć, zhakowany, jego komputer. Na pewno nie był to atak wykorzystujący jakąś podatność, ale raczej stawiam na to, że programista po prostu kliknął w linka jakiegoś. Się wstydził przyznać? I wstydził się Ciekawe, co to było. Tak może być. Słuchajcie, szybkie ogłoszenie. Mamy wyniki konkursu? No, mamy. Słuchajcie, pamiętajcie, mamy konkurs dla tych wszystkich, którzy są geniuszami analizy matematycznej i rynków, potrafią nie tylko obsługiwać myszkę i klawiaturę, ale potrafią też Painta i umieją rysować kreski na tym Paincie. Oczywiście żartuję sobie, chodzi o tych wszystkich, którzy potrafią prognozować ceny kryptowalut, między innymi. Zachęcamy do tego, żebyście ujawniali się i dawali swoje prognozy, dawali swoje wyliczenia. Chętnie zobaczymy, kto jest najlepszy w Polsce, dlatego ogłaszamy taki stały konkurs. Mamy tutaj, wystarczy, że napiszecie w komentarzu #kwadrans z Kangą 181, bo taki będzie następny odcinek. To znaczy, że chcecie wziąć udział w naszym konkursie i podajecie cenę Bitcoina do USDT, jaka będzie za tydzień we wtorek o godzinie 9 rano. Ta cena, którą podajecie, będzie sprawdzana właśnie z ceną z 9 rano, rynek Bitcoin do USDT na Kanzę i ten, kto będzie najbliżej, kto będzie najlepszym prognostą, najlepszym analitykiem, najlepszym znawcą prognozy kursów walut, ten dostaje nagrodę. Nie można się pomylić o więcej niż $25, chociaż ja już usłyszałem tutaj opinię gdzieś, że $25 to jest przy tak rosnącej cenie Bitcoina staje się już nieistotnym czynnikiem, że powinniśmy zwiększyć ten limit do 50, ale na razie jeszcze jesteśmy na 25, wyzwania musi być. Ten, kto będzie najbliżej tej ceny, kto będzie miał najdokładniejsze wyliczenia i prognozy, ten dostaje nagrodę. Nagrodą są tokeny KNG w ilości 10% łapek w górę pod tym
filmem. Także subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek, dawajcie komentarze i dzielcie się tym materiałem, ale również, uwaga, klikajcie łapkę w górę. Tutaj ktoś napisał, ponad 200 osób jest online, a tylko 90 łapek w górę. No dajcie spokój, przecież tak nie może być. Klikamy łapkę w górę, właśnie sam może kliknąć. Nie, ja nie mogę kliknąć. O. No, ale wracamy do konkursu. Jak tam, Sławku, wyniki? No, mamy zwycięzcę? Mamy zwycięzcę. To jest dobra wiadomość dla tej Gratulacje. osoby. Zawsze przed świętami takie rzeczy poprawiają humor. Nagroda to 68,6 KNG. Całkiem niezła nagroda i to bez kumulacji. Chociaż naprawdę marzy mi się tobie też, żebyśmy jedną nagrodę rozdali ponad 100 KNG. To oznacza 1000 łapek w górę. No, czekamy. Ale nadal nie możemy się wprosić na salony, także czekamy. Cena bitcoina z godziny 9 na Kanze to $43 000, 43,039,03, czyli $43,039. I gentleman, który podał tutaj tę kwotę, pomylił się o niecałe $5. Nazywa się Daniel Ciepluch. Także Daniel, gratulujemy. Jesteśmy wzruszeni i bardzo dotknięci pozytywnie tą całą sytuacją. Proszę, zgłoś się do Customer Service i odbierz nagrodę. A propos Customer Service, jak co roku chcemy oczywiście zwiększyć częstotliwość tego wszystkiego. Wszystkie osoby, które są zainteresowane albo zakupem tokena cash na zasadzie wymianów udziałów u nas w spółce, w sensie mam token cash i chcę zamienić na udziały w spółce matce, albo mam udziały w spółce matce, chcę zamienić na cash, do 15 stycznia nasz Customer Service zbiera zgłoszenia, że ktoś ma ochotę taką operację przeprowadzić i po 15 stycznia będziemy ją przeprowadzać. To też jest nasza odpowiedź a propos tego, o co pytaliście ostatnio podczas naszej AMY, a propos KNG 2.0, więc zapraszam, adres to support@Kanga Exchange. A ja tutaj mam jeszcze pytanie. Sławko i Łukaszu, to pytanie do ciebie. Jak Kanga przechowuje środki swoich klientów? To są cold wallety, hot wallety. Jak wygląda sprawa ich bezpieczeństwa? To jest bardzo trudne pytanie. Z tego powodu, że mówienie o sposobach zapewnienia bezpieczeństwa jest pewnym zmniejszeniem bezpieczeństwa, gdyż nie ma co tu ukrywać, również to, że nie do końca jest to jawne, w jaki sposób działają procedury bezpieczeństwa, wpływa na podniesienie bezpieczeństwa, więc my tutaj szczegółów nigdy nie będziemy podawali. Mogę tylko powiedzieć, że jako firma dbamy o to, żeby te środki były przechowywane bezpiecznie, zgodnie z wszystkimi standardami. Nie zdradzamy wielkiej tajemnicy, jak mówimy, że mamy zarówno cold, jak i hot wallety. Stosujemy te wszystkie dobre praktyki, które mają miejsce. Jak na razie, zgodnie z naszą wiedzą, normy bezpieczeństwa mamy bardzo, bardzo wysoko, na potwierdzenie czego możemy powiedzieć, że sami ze Sławkiem trzymamy praktycznie 100% naszego kapitału, tego kryptowalutowego na Kandze. Tak jest. A propos jeszcze, bo się zbliżamy do końca 4. kwadransa, więc chyba trzeba będzie powoli kończyć. Chciałem jeszcze pokazać dwie rzeczy. Pokazuję nasz zaprzyjaźniony serwis kryptowalutowy Daily Chain. Tutaj kilka ciekawych newsów. Token, który wzrósł o 500%, trafia do oferty Kanga Exchange. Każdy z Was, kto jest zainteresowany, o jaki token chodzi, zapraszamy na Daily Chain, ale chciałem również wskazać, że jest tutaj taki artykuł Kanga z ambitnymi planami na 2024 rok, wśród zapowiedzi handel lewarowy. Mówię o tym, bo gdzieś tutaj się pojawił taki komentarz, jakie mamy plany. Można o tym wszystkim poczytać. No i oczywiście zawsze na Daily Chain znajdziecie analizę techniczną naszego tokena KNG. Dziękujemy bardzo za tą analizę. Was zachęcamy do lektury i ja jeszcze przypomnę, bo to też jest temat, o którym powinniśmy mówić. Kanga University to jest to miejsce, na które możemy odesłać wszystkich naszych znajomych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o krypto, no bo my już wszystko wiemy, my nie musimy się dokształcać. Nie, wcale nieprawda. Na Kanga University również są dla nas materiały. Ja sam tam zaglądam, mimo że miałem poczucie, że coś już wiem, to jednak okazuje się, że zaczynam już wiedzieć, że nic nie wiem. Świat jest kryptowalut tak szeroki, że zawsze można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Zachęcam do Kanga University.
Tam są kursy zarówno dla początkującego, średnio zaawansowanego, jak i dla naprawdę ekspertów. Takie ciekawe perełki można znaleźć. Tak, i chodzą takie słuchy w korytarzach, że już niedługo mają się pojawić kursy dla ludzi, którzy są zainteresowani mazakami na papierze, czyli z analizy technicznej. Z analizy technicznej, tak, brawo, będzie można zostać ekspertem, oglądali. Tak jest. No dobra, Łukasz, to chyba wszystko, tak, z takich rzeczy. Mamy jeszcze od Maćka, naszego tutaj listing managera, pewną ważną informację, pozwól, że tylko ją wygłoszę. Chodzi mi o to, co będzie listowane w tym tygodniu. To zanim powiesz, tak. To ja tutaj cieszę się, że Krzysiek zadał to pytanie, czy możecie podpowiedzieć, gdzie znaleźć tą opcję kupowania regularnego. Już pokazuję, wracamy do prezentacji ekranu, podobno naprawdę to lubicie. Nie wiem, czemu. Uważaj tylko, co prezentujesz. Sekundka, przełączam ekran. Już wiem, bo teraz widać. Jak jesteśmy na rynku, na przykład Bitcoin do USDT albo Bitcoin do złotówki, teraz się przełączam właśnie na rynek Bitcoina do złotówki, to tutaj na dole jest taki napis zlecenia cykliczne. Te zlecenia możemy tutaj zdefiniować po kliknięciu w ten przycisk, czy w ten napis, otwiera nam się okienko, w którym możemy takie zlecenie zdefiniować. Możemy na przykład napisać, że za 100 zł możemy kupować bez względu na cenę Bitcoina, czyli wypełniać samymi dziewiątkami, co jeden dzień i chcę, żeby to się powtórzyło 100 razy i klikam dalej i w tym momencie po podsumowaniu zlecenia mogę stworzyć to zlecenie i to zlecenie zostało stworzone. Uwaga, to zlecenie działa nawet jak nie mamy środków. Po prostu jeżeli nam zabraknie, no to ono raz czy dwa razy nie kupi, ale jeżeli zasilimy z powrotem portfel, to te zlecenia będą dalej realizowane i będziemy mogli kupować bitcoiny. Tutaj oczywiście widać, jakie zlecenia mamy zdefiniowane. Możemy wyłączyć to zlecenie w każdej chwili, możemy je anulować, ale też możemy patrzeć, jak się realizuje i czy udało się zrealizować to zlecenie, czy nie. Tutaj też warto dodać pewien case człowieka, który zdecydował się robić zakupy raz w miesiącu za pomocą Kangi i nie był jakimś wybitnym kryptowalutowcem, za bardzo nie chciało mu się logować na Kangę ani na inne giełdy, więc on ustawił sobie zlecenie cykliczne co miesiąc. A jednocześnie w banku ustawił sobie zlecenie cykliczne złotówek, które wpływały po prostu do Kangi w postaci co miesiąc kupował automatycznym transferem z banku omega złotówki, tak. I te omega złotówki lądowały na jego portfelu w Kance i były wykorzystywane do zakupu cyklicznego Bitcoina. Tak. No, brawo. I korzysta z tego. Cały czas. Mówię o tym, że to jest dla tych, którzy, jeżeli macie, nie wiem, rodziców, którym chcecie zafundować emeryturę, to może warto ich przekonać do takiego rozwiązania. To jest dość proste. Dobra. Tutaj są ważne pytania, które chcę odpowiedzieć. Po jakim kursie będzie to zlecenie realizowane? No oczywiście to zlecenie będzie po aktualnym kursie, czyli nawet jak podamy tam 1 000 000 złotych, to jeżeli będzie oferta na rynku za 150 000, to kupimy za 150 000. Ta cena, którą podajemy przy definiowaniu zlecenia, to jest górna granica, po jakiej cenie już nie chcemy kupować. Jak będzie wyżej, to już nie chcemy kupować Bitcoina. No i na przykład, jeżeli ja wierzę, że Bitcoin wzrośnie do $100,000, no to mogę sobie ustawić, że na przykład ja kupuję cyklicznie, dopóki cena Bitcoina wynosi $90,000, potem przerywa mi się to zlecenie i nie kupuję, bo chcę czekać i sprzedać za $100,000, jak będzie. No to jedna ze strategii, którą możemy sobie zdefiniować. Tak, a propos nowości na Kandze, związanych z listingiem i stakingiem, oprócz tego, co powiedział Łukasz na początku naszej audycji, czyli ze stakingiem omega złotówkowym, pojawi się jutro listing tokena LON. LON to jest zdecentralizowana giełda kryptowalutowa, która charakteryzuje się tym, że ciągnie płynność z innych giełd zdecentralizowanych. Całkiem popularny projekt, więc listing rozpoczynamy jutro do USDT, a dzień później rozpoczynamy staking tego tokena. Także widać, że Kanga nie tylko listingiem, ale i stakingiem stoi. No i tutaj jeszcze padło pytanie, jaka jest minimalna wartość zlecenia przy zleceniu cyklicznym? Taka, jaka jest na rynku, czyli jeżeli na rynku jest minimalne zlecenie chyba 15 zł, no to mniej nie możemy. Ta kwota jest równoważna z wartości minimalnego zlecenia na rynku, jakie może być złożone. Tak. Bo ten automat nie robi żadnej tajemniczej rzeczy. On po prostu
składa za nas zlecenie na rynku. My moglibyśmy sami to zlecenie składać, no ale komu się chce codziennie logować, kto ma siły i nerwy na to, żeby bez patrzenia na cenę kupować, włączamy automat i ten automat za nas to składa. To jest zwykłe, regularne zlecenie na rynku po cenie określonej przy definiowaniu zlecenia. To jest najprostszy możliwy mechanizm. Łukasz, pojawiło się jeszcze pytanie, na które będziesz mógł zaraz odpowiedzieć. Panowie na AMie wspomnieliście o wprowadzeniu rozbudowanego katalogu dostępnych zleceń. Czy możecie nakreślić, kiedy jest planowane uruchomienie tej funkcjonalności? I zanim odpowiesz, ja odpowiem na pytanie, czy przepisy MiCA będą miały bezpośredni wpływ na Kangę, w sensie takie jak na inne giełdy zarejestrowane w Unii Europejskiej. Tak, na część europejską Kangi będą miały wpływ, ale Kanga to przecież międzygalaktyczna giełda i to już powinno być dla nas wszystkich pewną, bardzo silną wskazówką. A Łukasz, jak z tymi zleceniami? No, zlecenia pojawią się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będziemy na pewno informowali o tym nie tylko w naszych mediach społecznościowych czy na grupie telegramowej, ale również na kwadransie. Także jeszcze raz zachęcam do tego, żeby kliknąć w ten dzwoneczek i być na bieżąco z wszystkimi informacjami. Zlecenia będą zarówno związane z stopami, stop limit, będą te bardziej zaawansowane zlecenia, czyli trailingowe, czyli podążające za ceną. To wszystko będziemy tłumaczyli, wyjaśniali nie tylko na Kanga University, ale również na kwadransie będziemy o tym rozmawiali i pokażemy Wam, jak te zlecenia działają. Czy teoretycznie automat kupi taniej niż przy szybkim transferze? Rozumiem, że chodzi o szybką wymianę. Nie, to będzie dokładnie ta sama cena. Sam mechanizm. Tylko tyle, że my nie musimy tego robić. Tak? To się dzieje po prostu automatycznie. Zaletą tego automatu jest to, że on robi to za nas. No my moglibyśmy na przykład, nie wiem, kupować co minuta za 1000 zł bitcoina, bo nie chcemy zaburzać rynku i złożyć jednego zlecenia za 100 000 złotych, no a tutaj możemy uruchomić sobie właśnie automat i on co minutę będzie kupował za na przykład, nie wiem, 1000 zł i po 100 minutach mamy zrealizowane zlecenie. Mirek pyta, czy są jakieś plany długoterminowe na KNG? W przyszłym roku ma być część spalona, czy są dalsze plany? Właśnie dlatego, Mirek, zachęciłem Ciebie, żebyś nie bezpośrednio Ciebie, tylko całą tutaj naszą społeczność telewidzów, żeby odwiedzić Daily Chain. Tam jest artykuł o zmianach, które planujemy. Faktycznie podczas ostatniej AMie dużo powiedzieliśmy i zamierzamy po prostu do planu, który przedstawiliśmy na tej AMie, odnosić się systematycznie podczas naszych kwadransów. W przyszłym roku, zgodnie z naszą deklaracją, z substancji dostępnej tokena KNG zostanie spalone 1 000 000 tokenów KNG. Padają pytania o harmonogram. My na AMie powiedzieliśmy, że właśnie harmonogramu nie chcemy ujawniać, żeby nie można było pod to grać, to znaczy chcemy mówić o tym post factum. Jak nastąpi spalenie, to będziemy informować, że coś takiego się wydarzyło, chociaż kto wie, może czasami powiemy wcześniej. Co z portfelem Kangi? Monika się pyta, chodzi o portfel Ledgerowy. Właśnie teraz pytanie, czy to może być Ledgerowy, bo Ledger tutaj nie zrobił sobie zbyt dobrej reklamy. Portfel sprzętowy ma się pojawić, już nie mówmy jakiego producenta. Będzie na Kanga Shop, tak. Będziemy na pewno go pokazywać tutaj na kwadransie. No nie udało się zdążyć przed świętami, ale myślę, że przed Wielką Nocą na pewno będzie. Tak, no i myślę, Łukasz, ojejku, Krzysztof, kiedy w aplikacji będzie widoczna strata, zysk z procentu składanego? Mam na myśli, czy jesteśmy na plusie, czy na minusie? No to jest pewne wyzwanie, które stoi przed nami. Pracujemy nad takim analitycznym narzędziem, które będzie dokładnie umożliwiało nam analizowanie naszego portfela, ile zarobiliśmy, ile straciliśmy. Nie jest to zadanie trywialne. Pracujemy nad nim i od razu też mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś jest zainteresowany dołączeniem do zespołu, również IT, do Kangi, to zapraszamy na rekrutacja kanga.exchange. Tam można wysyłać swoje CV. Zachęcamy do tego, żeby wysyłać swoje propozycje. To na pewno nie będzie nudna praca. Na pewno nie. Dobra, tutaj się pojawiło pytanie o Openera. Kamil, a że mamy grać? Tak, rozważ, żeby na Openerze, zwracam się teraz do Kamila, tak, żeby być głównym sponsorem Openera, to całkiem... A ja myślałem, że będziemy band, Kanga Band. To też jest w ogóle taki pomysł. Oleg, ci, którzy znają Olega, wiedzą, że jest muzykiem. Dobra, Łukasz, myślę, że to jest dobry moment, żeby, chyba że chcesz coś jeszcze skomentować. Myślę, że to jest dobry moment, żeby złożyć życzenia. Ja dzisiaj będę składał życzenia zamiast okrzyku wojennego. Kiedyś składałem życzenia w ramach chyba Kanga No Comment. One wychodzą trochę poza kanon, ale faktycznie wyrażają
to, co kryje się w moim sercu. Jedna ważna, myślę, sprawa. Tutaj przepraszam, Sławku, że ci przerwałem. Tak. Michał, napisałeś, że masz problem z peer-to-peer. Bardzo proszę, odezwij się do customer serwisu, wyjaśnij, o co chodzi. Nie słyszałem o tym, żeby wisiała tak długo jakaś sprawa. Zwykle to są w ciągu kilku godzin sprawy są wyjaśniane. Nie znam tematu, obiecuję, że na pewno customer service zwróci na to uwagę, a drodzy nasi pracownicy z customer serwisu, na pewno nas oglądacie, tak. Proszę zajmijcie się sprawą Michała jak najszybciej. Mogło się zdarzyć, że coś umknęło, ale nie wiem, to coś bardzo, bardzo dziwnego. Przepraszam, wracamy do... Tak, no więc my, którzy wyznajemy światopogląd taki... Ja mówię tak, wyznaję światopogląd taki, że nie boję się śmierci, a zatem życzę Tobie, Łukasz, i wszystkim tym, którzy nas oglądają, żebyśmy się nie zesrali, kiedy śmierć zajrzy nam w oczy, i to są życzenia, które kieruję do wszystkich w trakcie tej Wigilii. O tym pamiętajcie. Zdrowie zdrowiem, szczęście szczęściem, ale liczy się to, jak będziemy kończyć. Także to są moje życzenia. Łukasz, a Twoje? Może nie aż tak oryginalne, ale po prostu spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Oby były spędzone w dobrej atmosferze i dały nam chwilę wytchnienia od tego pędzącego świata. To jest dobry moment, żeby wyłączyć komórkę, wyłączyć komputer i po prostu pobyć z bliskimi. I właśnie dlatego warto ustawić zlecenie cykliczne. O, brawo. Tak jest. Dzięki, Łukasz. W takim razie Dziękuję wszystkiego bardzo. dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Hej. Cześć.